Bonjour tout le monde! Tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. Zapraszam Was dzisiaj na krótki spacer po paryskiej conciergerie. Budynek znajdujący się na Ile de la Cité stanowi współcześnie jedno ze skrzydeł Pałacu Sprawiedliwości. Jednak nie zawsze tak było. Conciergerie była kiedyś średniowiecznym pałacem królewskim. Już Chlodwig, król Franków, zbudował tam swój fort. Conciergerie jeszcze wtedy się tak oczywiście nie nazywała, ale była siedzibą rodziny królewskiej aż do czasów Walezjuszy. W połowie XIV wieku Walezjusze przenieśli swoje rezydencje do hotelu Saint-Paul, który znajdował się niedaleko dzisiejszego placu Bastylii, zamków Vincennes i Louvru. Budynek został oddany pod opiekę concierge, tak zwanego dozorcy, opiekuna dworu królewskiego. Budynek pełni funkcję administracyjną, sądową, a następnie od XV wieku do XIX wieku pełnił również funkcję więzienia. Jeżeli już o więzieniu mowa, no to najciemniejszy okres w historii conciergerie były to czasy Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Conciergerie pełniła wtedy funkcję więzienia, więziono tam więźniów politycznych. Miał tam swoją siedzibę również Trybunał Rewolucyjny, gdzie sądzono rewolucjonistów. To właśnie tam swoje ostatnie dni spędzili czołowi rewolucjoniści Danton, Robespierre czy Desmoulins, a także królowa Francji Maria Antonina. Później zostali oni zaprowadzeni na Plac Republiki, dzisiejszy Plac Concorde, Plac Zgody, a następnie stracili głowę pod ostrzem gilotyny. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp Wam się podobał. Mam nadzieję, że zachęcił on Was do oglądania tego filmu, więc już nie przeciągając, zaczynamy. Wizytę zaczynamy oczywiście od stania w kolejce. Bilet do conciergerie kosztuje około 10 euro. Ja osobiście polecam zakup takiego biletu przez internet, jest po prostu szybciej. No i polecam też zakup biletu kombinowanego z wejściem do Sainte-Chapelle, która znajduje się zaraz obok. I tak jest po prostu taniej. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa wchodzimy do najniższej części pałacu, która jest pozostałością po średniowiecznej rezydencji królewskiej. Polecam tutaj wziąć sobie ulotkę, darmową ulotkę z mapą conciergerie, gdzie zaznaczone są najważniejsze rzeczy, które warto zwiedzić, które warto obejrzeć. Jest ona dostępna również w języku polskim. La salle des gendarmes, często po prostu nazywana Wielką Salą, została skonstruowana na początku XIV wieku za panowania Filipa Pięknego. Jest to największa średniowieczna sala w Europie, jedyny w swoim rodzaju przykład architektury gotyckiej. Te ogromne 4 nawy robią wrażenie nawet na takim laiku architektury jak ja. Sala ta niegdyś była ogrzewana przez 4 ogromne paleniska. Ten ogromny kawałek czarnego marmuru to fragment ogromnego stołu, na którym niegdyś serwowano potrawy podczas wystawnych przyjęć w jednej z nieistniejących już sal na piętrze. W trakcie zwiedzania przechodzimy przez dosyć duże pomieszczenie, w którym możemy nabyć pamiątki z Paryża, głównie w formie książkowej. Wiele pozycji to pozycje historyczne związane z conciergerie, książki o rewolucji, o jej najbardziej znanych figurach. Must have dla fanów historii.
Można też zakupić sobie pamiątkową monetę lub banknot. Zwiedzanie pierwszego piętra rozpoczynamy od biura urzędnika, tzw. greffier, który rejestrował nowo przybyłych więźniów. Możemy też zobaczyć zrekonstruowane zgodnie z oryginałem cele. Można zobaczyć, jak bardzo warunki w tym więzieniu były straszne, tragiczne. Najbiedniejsi więźniowie przebywali w celach wieloosobowych, często przepełnionych i spali na słomie. Ci nieco bogatsi mogli liczyć na mniejszą celę i łóżko. Dopiero ci najbogatsi mogli liczyć na jakiekolwiek meble czy służbę. Znajdują się tutaj też sale poświęcone rewolucji francuskiej. Są one bardzo ciasne, więc dosyć trudno było tutaj cokolwiek nagrać przy tak dużej liczbie zwiedzających. Są tutaj liczne obrazy przedstawiające wydarzenia z tamtego czasu. Umieszczono też liczne plansze, makiety multimedialne, na których przedstawiono najważniejsze informacje na temat rewolucji, jej przebiegu, na temat ustroju politycznego i sądownictwa w tamtym czasie. Znajduje się tutaj też sala imion, gdzie na murach wypisano z imienia i nazwiska każdego z więźniów conciergerie. Jest też specjalne urządzenie, na którym można sprawdzić biografię danej osoby, jej portret, a także fragmenty akt. I kaplica wspomnieniowa, kaplica pokutna Marii Antoniny. Królowa Francji spędziła tutaj ostatnie 76 dni życia. Była pilnowana dzień i noc przez 2 strażników. Nie miała ani trochę intymności, nie miała nawet dostępu do pióra czy kartki papieru. Kaplicę stworzono na rozkaz Ludwika XVIII, młodszego brata Ludwika XVI, męża Marii Antoniny, który również został stracony na placu Concorde. Kaplica więźniów, utworzona w miejscu średniowiecznej kaplicy modlitewnej króla, za czasów rewolucji pełniła ona rolę celi zbiorowej. Umieszczono tutaj makiety multimedialnej, na którym można zobaczyć odtworzoną celę Marii Antoniny, a także można zobaczyć kilka wyeksponowanych pamiątek po królowej. I dziedziniec kobiet, miejsce, gdzie więźniarki przychodziły na codzienne spacery. Spacery z widokiem na 2 piętra lochów. La Salle des Gardes, to właśnie tutaj za czasów rewolucji działał Trybunał Rewolucyjny, to tutaj sądzono osadzonych, to tutaj skazano na śmierć Marię Antoninę. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że 90% osadzonych zostało skazanych na śmierć. Znajdują się tutaj makiety i obrazy przedstawiające historię conciergerie i Ile de la Cité. Krążą słuchy, że te twarze, które widać na głowicy jednej z centralnych kolumn, przedstawiają średniowiecznych kochanków Heloïse i Abelarda. Po tych ogromnych schodach
wchodzimy do wielkiej kuchni. Została ona stworzona za czasów Jana II Dobrego. Gotowano tutaj posiłki dla całej świty królewskiej. Podobno można tutaj było przygotować jedzenie nawet dla 2 czy 3 tysięcy osób. Zaopatrzenie było tutaj wyładowywane bezpośrednio ze statku. Taka zaleta tego, że Sekwana znajduje się zaraz obok. Trochę tutaj pusto, tego dnia akurat nie działały makiety multimedialne, nie było także dostępu do histopadów, czyli takich specjalnych tabletów, które można wypożyczyć i z którymi można odbyć wizytę multimedialną. Na takiej makiecie czy histopadzie można było zobaczyć to, jak ta kuchnia wyglądała za czasów swojej świetności. I jeszcze taka ciekawostka, za czasów rewolucji skazani na śmierć, jeszcze przed udaniem się pod ostrze gilotyny, mogli zasiąść do ostatniej wieczerzy przygotowywanej właśnie w tej kuchni. Budynek conciergerie przez lata modyfikowano, przebudowywano, rozbudowywano, więc już tylko jego niewielka część przypomina średniowieczne czasy. Aczkolwiek tutaj zaraz przy samym wyjściu z budynku można zobaczyć pięknie wyeksponowane średniowieczne schody. No dobrze, to już koniec dzisiejszej wycieczki. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Mnie bardzo, bo ja lubię takie średniowieczne klimaty. Uważam, że takie średniowieczne budynki mają swój klimat. Naprawdę czuć w nich tego ducha historii, ducha dawnych czasów. Wydaje mi się, że gdybym zwiedzała ten budynek wieczorem, zapalone by były jakiekolwiek światła, to naprawdę atmosfera byłaby niesamowita. Na zakończenie chciałabym Wam opowiedzieć pewną ciekawostkę. Ciekawostkę, o której dowiedziałam się przy zbieraniu materiałów na ten odcinek. Ciekawostka dotyczy Marii Antoniny. Nie bardzo miałam gdzie ją wcisnąć w materiale wideo, więc stwierdziłam, że opowiem ją na samym końcu. Ciekawostka dotyczy syndromu Marii Antoniny. Podobno jest takie zjawisko, nawet dosyć częste, że człowiek może osiwieć w bardzo krótkim odcinku czasu, nawet kilku dni. Medycyna nie potrafi niestety szczegółowo wyjaśnić tego zjawiska, jednak faktycznie może się tak stać, jeżeli człowiek znajduje się pod wpływem jakichś ciężkich emocji, ciężkiego stresu. Sama Maria Antonina podobno osiwiała w zaledwie kilka godzin po jej pojmaniu i osadzeniu w więzieniu. Jeżeli wiedzieliście o tego typu syndromie, koniecznie dajcie znać, bo ja przyznam szczerze, spotykam się z tym po raz pierwszy. No dobrze, mam nadzieję, że tym materiałem wideo udało mi się Was zachęcić do zwiedzenia conciergerie. Lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już niedługo w nowym filmie z Paryża. A bientôt!